ale warto zawsze odzyskiwać takie materiały. Zobaczcie, jak fajnie się to robi pod niskim ciśnieniem. Korzystając z różnych narzędzi, zmniejszamy zużycie środka czyszczącego. Lubuskie Centrum Czystości. Cześć! Witajcie kochani na kanale Lubuskiego Centrum Czystości. Dzisiaj Wam pokażę parę kolejnych przeróbek w pralni. Zobaczcie, co teraz robię. Tutaj jest ta ściana, którą zawsze widać przy nagrywaniu. I postanowiłem, że ją trochę odświeżę. Tutaj jest taka płyta. Będzie przykryta panelami. Takimi białymi, jak mam wszędzie tutaj w pralni. Tutaj już je troszkę poczyściłem, bo trzeba właśnie takie panele myć ze 2 razy do roku. No one po prostu się brudzą od tego, co jest w wodzie. Tutaj są drzwi do suszarni. Też wszystko obrobię takim metalowym profilem, żeby ładnie wyglądało. Tutaj już mam przygotowane. Fajny. W antracytowym kolorze. Tutaj są panele, które docinam na kawałki. Takie na 1,30 m. No jak już je wszystkie tutaj zamontuję, tutaj od tego miejsca do końca, to będzie ładniej wyglądało. Jeszcze je tylko na koniec umyję i pokażę Wam, jaki środek jest najlepszy do czyszczenia właśnie takich paneli. Albo w ogóle różnych jasnych powierzchni, które mają często kontakt z wodą. Środek, który Wam pokażę, można nim też myć narzędzia, bo one zawsze, wiadomo, brudzą się od tego kamienia, który jest w wodzie. Ten kamień osadza się po prostu wszędzie, a nawet jakbym zastosował taki filtr do oczyszczenia wody, do oczyszczania wstępnego wody, on nie jest w stanie wyłapać takiej dużej ilości, no bo on jest przeznaczony do wyczyszczenia, dajmy na to, odfiltrowania kilku metrów sześciennych, a nie kilkudziesięciu. O, tutaj właśnie sobie teraz odmierzę jeszcze raz taki panel. I tak mi wychodzi, że akurat z tego jednego kawałka mogę zrobić 2. Zaznaczę sobie to takim małym nożykiem i obetnę na boku. Żeby było bardziej profesjonalnie, użyję kątownik. Jeden, drugi. Trzeci, czwarty. Piąty i szósty. Te panele mam akurat z recyklingu, ale warto zawsze odzyskiwać takie materiały, bo wiadomo, więcej zostaje w kieszeni. Teraz je będę po kolei przyczepiał na zszywki. Pasują idealnie. Stare zszywki muszę pousuwać. Najlepsze są do tego płaskoszczypy.
O, ten jest, się nadaje, ładny. O, ten jest bardzo ładny, nadaje się. Nie trzeba od razu tego wyrzucać do śmietnika. Ten też niczego sobie. Taka mała dodatkowa praca wykonana w trakcie dnia. A zobaczycie jaki będzie efekt. Jaki fajny zestawik Magdy dziadek kiedyś przywiózł z Niemiec. A teraz można go używać. Berghammer. O. Już prawie koniec. Zakryję jeszcze tę dziurę, która jest na górze. Był tu kiedyś wentylator. O, i ostatni. Muszę tylko dociąć. Osiem centymetrów. Wchodzi na 1. Czyli trzeba zrobić na 7. Siedem. 7. O. Może być. Poskładam trochę te narzędzia w jedno miejsce. Wymienię sobie tylko rękawiczki, bo te już są podarte.
A teraz Wam pokażę, jak umyć takie panele. Ubiorę sobie tylko nowe rękawiczki. Przygotuję wiaderko z czystą wodą i czyścimy. Woda ta będzie nam potrzebna do płukania ściereczek z mikrofibry. Płuczemy w ten sposób, że zamaczamy te ściereczki we wiaderku, a brudną wodę zawsze wyciskamy obok. Ja tutaj mam akurat odpływ, także będę to robił tutaj obok. A można sobie zawsze wziąć na przykład drugie wiaderko. Ale taka metoda jest najlepsza, ponieważ zbytnio nie zabrudzamy wody, która jest w tym momencie do użytku we wiaderku. Zaczynamy. Tu mam taki preparat, który sobie nalałem do spryskiwacza. To jest preparat o odczynie kwaśnym. On ma pH około 1. Ten preparat jest przeznaczony do mycia kabin prysznicowych. Jest na bazie kwasu aminosulfidowego. Ten kwas jest bardzo podobny do kwasu cytrynowego. Jest delikatny i nie uszkadza czyszczonych powierzchni, o ile stosujemy go w odpowiednim rozcieńczeniu. Warto również sobie zawsze wykonać próbę na czyszczonym materiale. A tak samo kwas cytrynowy na przykład jest bardziej łatwo dostępny. Zaczynamy. Dla porównania wezmę jeszcze środek zasadowy, który mam tutaj rozrobiony w spryskiwaczu i pokażę Wam, dlaczego lepiej jest stosować do czyszczenia środki kwaśne, do czyszczenia takich powierzchni, które użytkujemy w pralni, ponieważ kwaśnym preparatem to wszystko lepiej schodzi. Tutaj najpierw psiknę w tym miejscu. Poczekam, niech chwilę podziała. I zobaczcie, co się dzieje. Zabrudzenie widać schodzi. Ale zobaczcie, co się dzieje, jak taką powierzchnię potraktujemy preparatem kwaśnym. Z tym, że zanim to zrobię, pierwsza rzecz. Zawsze czyszczenie zaczynamy od dołu. Zawsze czyszczenie takiej powierzchni zaczynamy od dołu. Z tego względu, że jeżeli spsikamy ją od góry, to zrobią się zacieki. Zobaczcie, ja Wam pokażę na tej powierzchni. Psikając w ten sposób, robią się zacieki. I tak nie powinniśmy robić. Tutaj widać. Ponieważ takie zacieki mogłyby trwale zostać na jakimś materiale, na przykład plastiku. No bo wiadomo, to jest środek kwaśny, on jest agresywny. I takie czyszczenie, nakładanie takiej chemii zaczynamy od dołu, w ten sposób. Zawsze, czy czyścilibyście kabinę prysznicową, czy inną powierzchnię, zawsze zaczynamy takie spryskiwanie od dołu. To jest taka pierwsza mała podpowiedź. A kolejną rzeczą, którą można zastosować przy czyszczeniu takich powierzchni, jest wstępne namoczenie powierzchni. Czyli bierzemy taką ściereczkę, namaczamy ją w czystej wodzie, wyciskamy i tą powierzchnię, zanim spryskamy środkiem czyszczącym, przecieramy samą wodą. No ta ściereczka jest już troszkę wymoczona w tym środku, ale już Wam chcę po prostu tylko pokazać, jak to powinniśmy robić. Czyli przetrzeć raz, spryskać od dołu. Wtedy nie zdążą się zrobić zacieki i dopiero to wszystko wycieramy ładnie. No, widać, że jest różnica. Dobra.
Pokażę Wam to też właśnie na tych panelach. Biorę taką ściereczkę. Przecieram lekko wodą. I dopiero spryskujemy od dołu. Wtedy chemia, która spływa, dotyka już mokrej powierzchni, a nie surowego materiału. O. No możesz tutaj pokazać na tą ściereczkę. Taką ściereczkę po użyciu, tak jak pokazywałem, lekko namaczamy w wiaderku i wyciskamy poza wiaderkiem. I tak kilka razy. 2, 3, 4. Aż przestanie z niej wychodzić piana. Wtedy od wody ta ściereczka jest zneutralizowana. Nie ma już w niej kwaśnego środka i można jeszcze raz tą powierzchnię przetrzeć już samą wodą. O. Jak widać, warto było poświęcić kilka minut, aby troszkę poprawić wizerunek ściany. Od razu aż się prosi, żeby zrobić te drzwi. To są drzwi do suszarni. I tak samo. Tutaj mają taką osłonę ze stali nierdzewnej, tak żeby można było to szybko otworzyć, jadąc na przykład wózkiem, albo to kopnąć, mając zajęte ręce. A ta góra jest z PCV. I tak samo się normalnie po prostu brudzi przy praniu dywanów, bo wiadomo, tu idzie ta cała woda, te wszystkie zabrudzenia i raz na jakiś czas to trzeba umyć. Pokażę Wam najpierw samą wodą. Powierzchnia jest teraz lekko zwilżona. O, widać jakie brudne. Wystarczy lekko zwilżyć tą powierzchnię przed czyszczeniem, ale lepiej nie stosować żadnych preparatów na sucho. Tak samo jak dywan przed praniem wstępnie zlewam wodą, a później dopiero nakładam chemię, żeby właśnie nie było agresywnego działania na początku. To jest bardzo ważne. Płuczemy. O, zobaczcie, taka metoda. Jaka jest jeszcze woda czysta w środku. Zabrudzenia na bok. Powierzchnia jest zwilżona elegancko i dopiero możemy stosować środek czyszczący. A jeszcze Wam pokażę tylko. Tutaj mam środek zasadowy na bazie wodorotlenku potasu. Od dołu nałożyłem do góry. Wezmę sobie tą drugą.
O, widzicie? To jest kamień wodny. Do tego musi być kwaśna chemia. Zasadowy środek sobie po prostu z tym nie radzi. Podłożę ją na chwilę tutaj i pokażę Wam tutaj na tym kawałku preparat o odczynie kwaśnym i psikamy od dołu. To jest środek kwaśny. I to nie jest jakiś nie wiadomo jaki mocny kwas. Bo ten środek, jak mówiłem, nie może uszkadzać na przykład niklu na bateriach prysznicowych. On jest bardzo delikatny. Ale zobaczcie, jaka jest różnica. A często do utrzymania czystości w pralni używamy środków o zasadowym pH i te powierzchnie nie są wyczyszczone tak jak należy. Tak samo taki środek można używać bezpośrednio do nierdzewki. No, stal nierdzewna to już jest bardzo odporna na tego typu rzeczy. Wystarczy spsikać. Ja wcieram to zawsze szczotką. I płuczemy. O, i tak to wygląda. A teraz jak już zacząłem, to umyję całe drzwi. Wypłuczemy ściereczkę. Przy takiej metodzie jest bardzo duża oszczędność wody. O, pięknie.
O, tym sposobem najpierw zbieramy zabrudzenia z czyszczonej powierzchni, a później je usuwamy ze ściereczki z mikrofibry. I woda cały czas jest do użytku. I neutralizacja. Zbieramy wszystko. I co? I można tak bez końca. Dobra. Co by tu jeszcze wyczyścić? To. To się brudzi. To się brudzi. Wszystko się brudzi. Przygotuję sobie tutaj stanowisko i umyję trochę narzędzi. A najlepiej to ubiorę gumowce. O, w gumowcach będzie lepiej. O, wezmę te dwa narzędzia. Lekko spryskam je wodą. I teraz chemia. Pierwsze, niech sobie podziała. I drugie. O, jak ładnie puszcza. Mam tu taki zwykły pędzelek. Pomogę troszkę zadziałać temu środkowi. A i dojdę też we wszystkie zakamarki. Bardzo ładnie to robi. Pędzelek. Gąbeczka. I tutaj tak samo. Korzystając z różnych narzędzi, zmniejszamy zużycie środka czyszczącego. Pomagamy po prostu mechanicznie. No i to też lepiej będzie gąbeczką.
Tutaj akurat widać, to jest aluminiowe, więc trzeba koniecznie wcześniej zmoczyć wodą, żeby preparat nie działał agresywnie. I teraz płukanie czystą wodą. Jeszcze tutaj. Zobaczcie, jak aluminium się świeci. Czyste? Czyste, nie? O. Jeszcze tylko wyczyścimy moją ściągaczkę. O. To jest moja ulubiona ściągaczka. To jest moja ściągaczka najlepsza na świecie. Mój skarb. Gąbeczka. Oj. O, jakie to jest fajne. Stal nierdzewna, jednak to jest stal nierdzewna. Najlepszy materiał do takich narzędzi. Pędzelek. Pędzelek bardzo dokładnie czyści wszystkie zakamarki. I płukanie. A teraz Wam pokażę dodatkowo, jak taki kwaśny preparat czyści szczotkę od szorowarki tarczowej. Ona po prostu bardzo mocno się brudzi podczas użytkowania i trzeba ją regularnie czyścić. O.
Tutaj widać właśnie, jak jest pokryta kamieniem wodnym. I także zastosujemy ten kwaśny preparat, ale najpierw dla porównania pokażę, jak działa środek zasadowy. Połowę spryskam środkiem zasadowym. No widać, że też, że też schodzi coś. Teraz spłuczemy to wodą. Jest czyste, ale ma delikatny odcień żółtego. A teraz zobaczcie preparat kwaśny. On nawet nie musi długo działać. Wystarczy, że wejdzie w reakcję. Taka jest różnica. Kwaśny po prostu wyczyści lepiej. Zasadowym można, ale zostanie delikatny nalot z kamienia wodnego. A kwaśny czyści do gołego włókna. Teraz w całości spryskam szczotkę kwaśnym preparatem. Ale tak jak mówiłem, to nie jest opakowanie od tego. Ja to mam w większych bańkach. To jest preparat typowo do mycia kabin prysznicowych. Dlatego, że on jest właśnie na delikatnym kwasie. Oczywiście przy pracy z tego typu środkami trzeba zawsze używać rękawiczki oraz jeżeli kogoś drażni ten zapach, trzeba używać koniecznie maseczkę. Psikamy od razu tutaj tą plastikową powierzchnię. W międzyczasie sobie działa. Zobaczcie, że on już traci ten rdzawy kolor. Nawet jeszcze tego nie spłukałem, a ja już to widzę. Tutaj w tym miejscu też. Oczywiście do płukania można później użyć myjki ciśnieniowej. Będzie to bardziej efektywne. Z tym też, że trzeba uważać z ciśnieniem, żeby nie użyć zbyt mocnego ciśnienia, ponieważ mogłoby uszkodzić ten włos. On się po prostu otworzy na boki i taka szczotka już nie będzie w ten czas spełniała swojej funkcji. No i spsikam jeszcze górę. Zobaczcie tutaj z bliska. Tu jest brązowe. Nie wiem, czy widać. I schodzi sobie pomału. To wszystko to jest kamień wodny właśnie. A teraz płukanie.
Tak wyczyszczona szczotka wystarczy, że troszkę odcieknie i dalej może sobie działać. Została mi jeszcze ta płyta, o którą się zawsze odbija woda. Wyczyszczę ją teraz. Delikatnie wystarczy to zrosić przed nałożeniem chemii. Teraz nałożę preparat. Od dołu do góry. O, zobaczcie, jak mało tego zużywam. Taka metoda jest po prostu bardzo ekonomiczna. Miejsca, w których trzymam narzędzia, można potraktować, wspomóc pędzelkiem. O, tutaj jest taki ślad od ściągaczki. Pędzelek bardzo ułatwia pracę, naprawdę. Trzeba tylko pamiętać, żeby metalową część obkleić taśmą klejącą, żeby przypadkiem czegoś nie porysować. O, widzicie? Gdybym na przykład czyścił jakiś element plastikowy w samochodzie, to w ten czas uchronię go przed zarysowaniem. Dzięki temu, że jest właśnie taśma. Preparat jest na tyle wydajny, że nie muszę nawet ciągle nim psikać. Wystarczy mi to, co jest na pędzelku. Takie czyszczenie raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, w zależności jak szybko się brudzi. Poprawi na pewno wizerunek tych elementów. Przez to, że wcześniej zrosiłem powierzchnię, preparat tak szybko nie wyparuje. I mam czas na jego aplikację. Użyję teraz troszkę większej szczotki. Widzicie, jakie fajne sprzątanie? I to bez zbędnego bałaganu. Cichutko, idzie elegancko. Szorujemy po całej powierzchni, miejsce przy miejscu. Przez to, że bardzo dobrze nałożyłem ten preparat odpowiednią techniką, w ogóle nie robią się zacieki. On sobie po prostu pracuje na całej powierzchni. Ja mu w tym pomagam. O, tutaj przy narożnikach. I teraz można spłukać wszystko. Szczotkę od razu płuczemy.
i odkładamy na miejsce. Teraz spłuczę czyszczoną powierzchnię, ale zrobię to pod niskim ciśnieniem. Nie będę uruchamiał myjki. Zobaczcie. Płukanie można wykonywać od góry do dołu. Tym samym spychamy wszystkie zabrudzenia na dół, a powierzchnia, która jest wypłukana, zostaje od razu zneutralizowana. To znaczy, że nie ma już odczynu kwaśnego po tym preparacie, co mogłoby powodować szybsze zabrudzenie. Dlatego zawsze neutralizujemy czyszczoną powierzchnię. Ta sama zasada jest przy czyszczeniu innych materiałów, np. dywanów. Po skończonym praniu dywan musi być bardzo dobrze wypłukany czystą wodą, tak aby jego odczyn był neutralny. Zobaczcie, jak fajnie się to robi pod niskim ciśnieniem. Mam nad tym pełną kontrolę. Nie ma bałaganu dookoła, ani hałasu. Wszystko sobie bardzo ładnie spływa. I widać, jakiego koloru jest teraz powierzchnia. Ściany są już wyczyszczone. Zostało mi jeszcze wykończyć tutaj, ale to później. Bardzo mi się teraz to podoba. Swoją pracę skończę później, a teraz chodźcie i zobaczcie, co dzisiaj przywiozłem. Przywiozłem dwa bardzo ładne dywany. Są to dywany zabytkowe. Tak wygląda jeden z nich. A drugi to niespodzianka. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek, a tymczasem ja zabieram się za pranie i szykuję dla Was kolejny film. Do zobaczenia. Łapka w górę. Cześć. O, teraz wszystkie narzędzia można odwiesić na miejsce. I ta tutaj. A i jeszcze jedno.